Dobry wieczór, czwartek, 16 marca zaczynamy live. Ostatnio widzieliśmy się chyba 2 tygodnie temu przy okazji wielkiej koniunkcji Jowisza i Wenus. Dzisiaj rozpoczyna się sezon przelotów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nad Polską. Zatem o tym trochę Wam za moment opowiem. Pierwsze pytanie do Was, czy mnie dobrze słychać? Trochę kombinowałem z konfiguracją mikrofonów i okablowania, więc muszę mieć zweryfikowane, czy jest ok. Cześć Good Warrior, witaj. Hejka, pozdrawiam z Poznania. Cześć Tajny. Słuchać dobrze, bardzo dobrze, Cika, dzięki za cynka. Ja już sprawdzam, kto jest od początku. Oczywiście Franek na posterunku od 17 już z minutami i Franek deklaracja. Będzie polował na mnóstwo satelitów, ale Franek po prostu mnóstwo satelitów chce upolować. Franek, ja mam nadzieję, że Ty mi będziesz podpowiadać, na co ja mam patrzeć dzisiaj, czego szukać na niebie, bo nad Poznaniem niebo też przepiękne. Pokazuję Wam w tej chwili mapki nieba, jak to wygląda w układzie satelitarnym i teraz według prognozy, no całkiem nieźle. Mam nadzieję, że przynajmniej godzinkę, półtorej to się utrzyma. Mniej więcej na tyle też ten live jest zaplanowany. Sprawdźmy jeszcze, czy kamera na zewnątrz działa. Działa. W tej chwili mamy podgląd na Betelgeuse w Orionie. Widzę, że wszystko jest ok. Popatrzcie sobie na to piękne niebo nad Poznaniem, gwieździste, nie? Jak to się słyszy w ogóle, niebo nad miastem pełne gwiazd. Trudno w to uwierzyć, ale jednak to prawda, dysponując odpowiednią kamerą, a ja cały czas przeglądam czat. Jakub poszedł spać. Można i tak. Cześć pół na pół. Dobry wieczór, Przemo. Cześć Mark. Jeszcze raz Czyka, cześć. O której przelot? 20:12 chyba jest przelot ISS, stacji kosmicznej. Z góry uprzedzam, to będzie krótki przelot. Dopiero rozpoczyna się, już myślę, że można powiedzieć wiosenny sezon, choć wiosna jeszcze nie nadeszła, bo wiosna którego? Po 20 chyba. To już tak naprawdę 4 dni nam zostały, więc zdecydowana większość przelotów i tak będzie już po tej drugiej stronie pory roku, po tej wiosennej, a nie zimowej. Siema, Zapałka. Heja, cześć Aero, dobra. Pochmurne pół na pół. A u mnie idealne w całości. Czyściutkie. Chciałbym, żeby weekend taki był, bo na weekend, słuchajcie, w ogóle jak się uda, do 25 000 subów brakuje nieco ponad 100. Jeżeli się do weekendu uda, generalnie jak tylko przebijemy budzik i 25 000 stuknie, czeka niespodzianka, także już zapowiadam, czy to będzie piątek, sobota czy niedziela, kiedy nam stuknie, na pewno będzie live niespodzianka dla Was przygotowany. Także chociaż trudno od Was oczekiwać, żebyście zasubskrybowali, jeżeli pewnie i tak subskrybujecie już, ale może ktoś nowy dociera w tej chwili na kanał. Na HA nie ma dzisiaj przelotów. Wierzysz HA czy NN? Już Wam pokazuję, jak to wygląda, Przemo. Już Ci pokazuję. Ustawię sobie tylko podgląd na zegar, jest 19:51, żebym ja jeszcze nie przeszczelił tej godziny. Dokładnie o 20:12 zacznie się wzbijać. Możliwe, że u Ciebie nie pokazuje, bo w Twojej miejscowości, z Twojej perspektywy ten przelot może być na tyle niski, że Heavens Above przy swoim ograniczeniu, limitach, jakie ma wprowadzone, że pokazuje przeloty powyżej 10 stopni wysokości, to może u Ciebie się po prostu to nie kwalifikować i dlatego Tobie to nie wyskoczyło. W Poznaniu dyszkę przebije, będzie do 12-13 stopni ten przelot, spróbujemy go złapać, choć to i tak nie jest dzisiaj główny temat. Przede wszystkim chciałbym... Co nic nie słychać? Czekajcie, bo ktoś mi tutaj pisze, że nic nie słychać. Słychać czy nie słychać? Brak głosu. Dobra, ja wiem, że nie na YouTubie, tylko na TikToku. Muszę coś tutaj jeszcze zweryfikować. Dajcie mi sekundkę.
Dobra, czy teraz słychać na migi? Tam chyba nie słychać. Trudno. Na TikToku nic nie słychać. To przechodźcie na YouTube'a po prostu. Nie wiem, co tam się zadziało złego. Jeszcze próbuję coś tutaj naprawić. Wybaczcie mi tą chwilę przerwy, ale widzicie, jak bardzo nieprzygotowany dzisiaj jestem. Raz. Raz, raz. Słaba forma z live'ami, hehe. No tak, zapałka, to tak, to jest wina właśnie tego. Za mało live'ów. Dobra, jak na TikToku nie będzie działać, to trzeba będzie po prostu przerwać transmisję. Na TikToku oczywiście, na YouTubie nadujemy cały czas. Dobra, wracając do komu odpowiadałem? Przemo tobie chyba, nie? Myślę, że wyjaśniłem, dlaczego nie wyświetliło ci w Heavens Above. Prawdopodobnie to przez kwestię niskiego przelotu u ciebie. Ja tu na chwilę uciekam, spoko. Nawet na chwilę jest ok. Jaki teleskop polecasz na start? Newton 150-750. Nudno. Wiem, dobra, będę częściej. Słuchaj, ale przede wszystkim nie było pogody. Nie było pogody. Wczoraj tak trochę nad Poznaniem się zrobiło przyjemnie, a dzisiaj no to niebo już jest, można powiedzieć, przepiękne. Zresztą Betelgeuse, widzicie. Dynka straszna z głosem, bez porównania z YouTube. Ach, nie wiem, cóż mogę tam widzom wszystkim podpowiedzieć na TikToku, żeby było lepiej. Dobra, live to niestety nie jest czas na rozwiązywanie problemów. Myślę, że słabym sprzętem da radę dojrzeć mgławicy Oriona? Pewnie. Gołym okiem idzie ją nawet dojrzeć, więc słabym sprzętem nawet się da. 12:12 pojawi się Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Mamy teraz podgląd na Betelgeuse. Ja jeszcze dzisiaj chcę Wam pokazać, poza Międzynarodową Stacją Kosmiczną, też Wielką Mgławicę w Orionie oraz Andromedę. Andromeda już jest dość nisko. Zobaczcie, Andromeda już nam zeszła, zwłaszcza nad Poznaniem. To nie jest dobry prognostyk, więc może teraz jeszcze się na chwilę na nią przełączymy. Zobaczymy w ogóle, czy zadziała sterowanie ze Stellarium. W końcu udało mi się to rozkminić i zainstalować odpowiednie dodatki i ta opcja powinna działać. O, widzicie? Obraz w teleskopie zaczyna się przemieszczać. Ciekawe, czy nam trafi w Andromedę. Dobra, jest. Mamy Andromedę. Jeszcze tylko na Stellarium zerkam. Fajnie nam wycelowało. Idealnie jest skalibrowany w tej chwili montaż. Ale nie będziemy oglądali jej w takim trybie na żywo, bo zobaczcie, widać tylko taką mgiełkę delikatną. Przełączę się na proces zbierania klatek, dosłownie na 2 minutki, tylko zobaczymy, ile przez 2 minuty uda nam się zebrać Andromedy, jak ona nam zaprezentuje się nad
Poznaniem. Jeszcze raz uruchomię ten cały proces. Niech to będą klatki. Z 8-sekundowe obniżymy trochę moc. Przepraszam za ten biały ekran, zaraz to zniknie. Zaraz będzie OK. No, jeszcze za mocno. Za wielką czułość ma ten aparat. Jaki mam teleskop? Ja mam Maca 127, ale w tej chwili Mac nie jest podłączony. W tej chwili mamy podłączony zwykły obiektyw, a nie teleskop. Zobaczcie, Andromeda zaczyna nam się dosłownie po 16 sekundach. Wystarczyło 16 sekund naświetlania. Jesteśmy w Poznaniu, prawie że w centrum. I zaczyna nam się Andromeda pojawiać. Pokazuję Wam to specjalnie po to, żeby obalić pewne mity. Jeżeli komuś w ogóle się to tak utarło, że niebo można oglądać tylko poza miastem, tak, gołym okiem, ale jeżeli podłączysz aparat do sprzętu, to jak najbardziej da się to nawet oglądać i to w miarę przyzwoicie w mieście. Bajerek. Jest bajerek. Cześć Paula. 12 minut do przelotu stacji kosmicznej. Mgiełka. Była mgiełka, teraz zaczyna nam się już budować spiralka. Powoli będzie nam wychodziła z tego galaktyka. Słychać na TikTok. Ewa napisała, że na TikTok słychać. To o co chodziło, że nie słychać? Może macie tak wyciszone telefony. Gołym okiem, czy zobaczysz Andromedę? Za miastem tak, ale nie w taki sposób, jak teraz widzisz to na ekranie. To, co widzisz teraz na ekranie, to jest efekt zebrania już 100 sekund naświetlania, tak? Mamy 13 klatek, sumarycznie mamy 100 sekund, ja tak sobie jeszcze levelami reguluję tutaj. To są bardzo podobne ustawienia, tak jakbyśmy byli w Lightroomie i w Lightroomie korygowali obraz. Siemanko, czy będzie Orion? Oczywiście, że będzie Orion. Zaraz po ISS przeniesiemy się na Oriona. Jaki mam teleskop, to jeszcze raz odpowiadam, Mac 127, ale teraz jest coś innego podłączone. Live na nowym poziomie. Zapałka, uwierz mi, jak będzie 25 000 subów, to ta niespodzianka, która na Was czeka, to dopiero będzie mega zmiana w stosunku do tego, co było kiedyś, ale winieta. Sam żeś winieta. Winietę to wiesz, na autostradzie możesz płacić. Tu nie ma żadnej winiety. No dobra, jest, ale to jest jasny sprzęt. Jasne obiektywy niestety cechują się tym, że mają na środku kadru jakby to jaśniejszy, jakby to nazwać, fragment, jakby środek kadru jest jaśniejszy, a krawędzie ciemniejsze, tak, i po okręgu tworzy to taką winietę. Do tego teleskopu, co ty posiadasz, jest dodany ten panel do wpisania współrzędnych, czy coś takiego. Wiesz co, ja kupiłem samą tubę, to wszystko zależy, jaką konfigurację kupisz, bo możesz kupić od razu ze statywem, z automatycznym ustawianiem. Ja kupiłem bez tego, jakby wszystkie elementy zbierałem sobie samodzielnie, osobno kupowałem używki. Rozumiem, że pewnie ci chodzi o montaż taki zautomatyzowany, go-to. Są na pewno warianty razem z tym montażem. Patryk, jestem we Francji, na wsi. Brawo, to musisz mieć piękne niebo tam. Dobra, parę minut do przelotu stacji kosmicznej nam zostało. Zerknijmy sobie jeszcze na Stellarium. Mieliśmy Andromedę. Stacja kosmiczna nam przeleci gdzieś w okolicach południowo-zachodniego nieba.
przenieśmy się na Syriusza. Zobaczymy, jak Syriusz wygląda. Ja zapisuję tą Andromedę. 4 minuty naświetlania. Zobaczcie, 4 minuty rejestracji klatki. Nad miastem mamy już delikatnie zarysowane spirale. Jakbyśmy 40 minut zbierali, no to już by było na pewno mega zdjęcie. Obstawiam przeprowadzkę albo nowe studio. Nie, to aż tak, to nie, to na 100 000 subów. Ze spokojem. Na tyle rzucające się w oczy Wojciech. Może też z wyższej półki tego nie mają, nie wiem, ale każdy mój jasny ma ten problem. Mam Samyangi, które kosztowały jak dla mnie dużo, aczkolwiek nie są z wyższej półki, daleko im do topowych Sony albo Canonów. Mam też bardzo budżetowe, jasne obiektywy, które pokosztowały po kilkaset złotych i też mają tam przypadłość. Nigdy nie miałem styczności z drogim obiektywem, takim, który by kosztował z 7, 8, 10 tysięcy, byłby jasny i nie wiem, czy to by występowało. Podejrzewam, że może by nie występowało. Montaż potrafi podążyć za ISS, pewnie, że potrafi. Dobra, co ja tu chciałem zrobić? Wyjść z Andromedy przede wszystkim. Ustawić znowu podgląd taki w miarę na żywo obrazu. Trochę się rozpikselowało. Dobra, to jest ta mgiełka. Przejdźmy sobie jeszcze na Syriusza. Ja zobaczę, czy na pewno jest wszystko dobrze skalibrowane. Aktualny obiekt, ustaw. O, panie, tutaj. Co się dzieje? Przesuwa nam się cały montaż teraz na Syriusza. Ja oczywiście dziękuję za wszystkie polubienia, za wszystkie łapki, za wszystkie suby. Kto lubi takie tematy, zachęcam do subskrypcji kanału Nocne Niebo. Właśnie rozpoczyna się najgorętszy sezon przelotów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Będziemy polowali na satelity, a przy okazji będziemy oglądali obiekty nocnego nieba na tyle, na ile nam Poznań na to pozwoli ze swoim zanieczyszczeniem. Dobra, mamy Syriusza. Czyli ładnie nam trafiło. Nawet jakiś satelita przelatuje koło Syriusza w tej chwili. Franek, myślę, że od ręki by nam powiedział, co to może być. Którą mamy w ogóle godzinę? 26. Ja sobie już w Stellarium ustawię czas obecny. Parę minut do przelotu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Może już zacznę powoli szykować się nawet w kierunku miejsca, z którego nam stacja wystartuje. Nie ma to jak być zdrowym, jak są chmury, a chorym, jak jest piękne niebo. No. Zawsze coś nie pasi, jak coś fajnego dzieje się na niebie. Tak, zdążyłaś na polowanie, aczkolwiek dzisiaj jeszcze takie będzie to polowanie na półgwizdka, bo to jest krótki przelot. ISS nam dopiero z każdym dniem będzie rozwijać się i na niebie będą te przeloty coraz dłuższe, coraz wyższe. Ale ona jeszcze potrzebuje z 1-2 dni, żeby się rozkręcić. Dobrze, zobaczymy, czy mogę się ustawić w to miejsce, gdzie będzie ISS się pojawiać. Coś tam chyba znowu przeleciało, tak kątem oka widziałem, co nic nie słychać. Naprawdę? Nie, bardzo cicho słychać, ale nie, że nic.
Nie wiem, co się dzieje, że tak cicho słyszycie. Poczekajcie, jeszcze coś się spróbuję zmienić w ustawieniach. Ja wiem, dlaczego słabo słychać. Bo znowu była jakaś aktualizacja Windowsa. Jak jest aktualizacja Windowsa, to wiele rzeczy potrafi się rozregulować. Czy lepiej słychać? A nie, to... Wiem, że tu dobrze słychać. Inna platforma źle słyszy. Na TikToku niestety źle słychać. Dobrze, gdzie jest ta ISS? Przenieśmy się w miejsce, z którego ISS poleci. O, zobaczcie. Na Stellarium celownik już nam się ustawia w miejsce, gdzie ISS w tej chwili się znajduje. Ona jest za drzewami na rysunku, ale w rzeczywistości ja też tam mam drzewa. Wyłączę horyzont, żeby nie było tego widać. OK. I za chwilkę, celownik nam się ustawił na horyzoncie i na wysokości zerowej. Mamy elewację 0 i czekamy, aż ISS pojawi się, zacznie się znosić. Zobaczymy, czy uda nam się ją złapać. Ach, nie to. Czyli gdzieś nad tym budynkiem powinna się pojawić. Mega cicho jest, no wiem, ale nie wiem, jak mogę to poprawić. Jak głośno mówisz, to dopiero wiemy, co mówisz. A YouTube rozumiem, że słyszy idealnie. Gdzie patrzeć? Na południowym zachodzie ISS się dzisiaj pojawi. Jeszcze jakaś minutka nam pewnie została. Jeszcze ISS jest pod horyzontem z perspektywy Poznania. Ciekawe, w którym miejscu się pojawi. Zobaczcie, Poznań akurat, znaczy nie Poznań, generalnie każde miasto, które jest zaświetlone światłem bardzo mocno, ma ten problem, że na tych niższych pułapach, właśnie do 10 stopni, ta łuna świetlna jest przypotężna i zobaczymy, czy nawet dysponując tą kamerką astronomiczną i jakby poprawionymi kontrastami, levelami uda się złapać ISS na nagraniu. Jaki meteoryt? Gdzie? Kiedy Starlinki? W tym miesiącu mają jeszcze 3 misje wystartować. Może się pojawią nad Polską, ale nie znamy trajektorii. Ja słyszę bardzo dobrze, YouTube słyszy bardzo dobrze, TikTok słyszy fatalnie. No, dobra, ISS powoli nam ponad horyzont będzie wlatywała. Dobra, kamera rusza. Ruszamy z kamerą i szukamy gdziekolwiek, gdzieś na środku ekranu na pewno, najpewniej, momentu, w którym pojawi się Międzynarodowa Stacja Kosmiczna.
Czyżby była? Mamy ją, słuchajcie, w Poznaniu to jest 3. stopień wysokości i zaczyna nam już ładnie świecić. Śledzimy ją. Przełączę tylko na chwilę na Stellarium. Zobaczcie, idziemy równo. Na małym ekranie po lewej stronie u góry macie podgląd, po prawej Stellarium i widzimy, jak równo idzie nam montaż za stacją kosmiczną. Tam jakieś ptaszki przeleciały chyba. Ale rośnie, nie? Wyobraźcie sobie, jak ona w zenicie będzie wyglądała. Ona dzisiaj tylko 10 stopni wysokości osiągnie w Poznaniu. Mamy ją w tej chwili gdzieś na 5 stopniach wysokości. Jeszcze raz przełączę się na Stellarium. Zobaczcie. W połowie trasy. Dzisiaj króciutki przelot, ale jutro, pojutrze, a za tydzień będziemy mieli przeloty, które będą trwały po 7 minut. Przez całe niebo z zachodu na wschód w przyszłym tygodniu. To ta stacja dokładnie, nic nie słychać. Wiem, że nic na TikToku nie słychać, nie wiem jak to naprawić teraz na szybko. Będziemy sobie testowali to później i próbowali rozwiązać problem z dźwiękiem. Ale pięknie idzie. Kolor nieba mi się nie podoba, Holender. Poczekajcie, o, teraz jest lepiej. Balans bieli miałem zły ustawiony. Ale powiem wam, że stacja jest bycza po prostu. Na pewno w któryś dzień ustawimy się tak, żeby gonimy, żeby teleskopem na nią zapolować, spróbować. Pierwszy raz w życiu, jeszcze tego nie robiłem, żeby zobaczyć jej realny kształt. Nie tylko tą kulkę, tak, świecącą na niebie, ale jej kształt, panele słoneczne, moduły w bardzo wielkim powiększeniu. Cały czas sobie leci jeszcze. Zobaczcie, jak czuły jest ten sprzęt. Ona już jakby jest poza miejscem oświetlenia, a jeszcze tak delikatnie łapała światła słonecznego. Za chwilę nam kompletnie zniknie. I jeszcze coś tam widać. Ale gołym okiem na pewno nie. O, zobaczcie, Syriusz. Czy ona nam przeleci przez Syriusza? Będziemy mieli tranzyt. Nie, poniżej. Byłby tranzyt na tle Syriusza. Ciekawe, jakby to było widać. Zadziwiające, że cały czas jest widoczna. Ona prawdopodobnie łapie teraz światło słoneczne odbite od Ziemi. Bo już sama w sobie nie jest oświetlona przez słońce. Cicho, wiem, że cicho, potem to naprawimy, sorry. Dobrze, kochani, kończymy z tym śledzeniem. A na czym się zatrzymaliśmy, bo to fajny jakiś obiekt. Gromada gwiazd. Poniżej, czekajcie, bo to fajnie wygląda. Niech no zerknę. A jeszcze lepiej przez teleskop by wyglądała. Ja wiem, że na YouTubie słychać dobrze. TikTok ma jakieś potężne problemy. Niebo piękne, nic nie widać. Spokojnie, z każdym dniem będzie na pewno coraz lepiej. Moja propozycja to ten Orion. Dlaczego warto patrzeć na mgławicę w Orionie? Bo generalnie to jest gwiazdozbiór zimowy. On nam już schodzi powoli pod horyzont. Jeszcze tylko przez kilka dni, może tygodni będzie widoczny. Coraz niżej z każdym dniem. No i stracimy po prostu możliwość podziwiania tak pięknej, wielkiej mgławicy, którą widać zresztą gołym okiem. Dobra, przesuńmy się na mgławicę w Orionie i zobaczmy, jak ona się prezentuje, oczywiście z perspektywy miasta.
Pięknie się prezentuje. Rewelacja. Ale zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała, gdy ponaświetlamy ją przez parę minut. Dobrze, przechodzę w tryb zbierania klatek. Zmniejszam czułość matrycy, ale zwiększam czas rejestracji. Ile ustawić? Damy 8 sekund na początek. Jeżeli będzie za mało, skorygujemy to do 15. O, prześwietlone, ale to nic. To nic. Tutaj mamy dość szeroki zakres dynamiki. Prawdopodobnie uda się, może się nie uda. Uda się to skorygować. Jeszcze raz łapiemy. Wreszcie widziałem ISS na własne oczy. Na własne oczy tak naprawdę zobaczysz super ISS za kilka dni. Będą bardzo wysokie przeloty. Dobra, mamy to. Mamy to, ale wiecie co? Jest trochę chyba przepalony środek. Chyba mamy trochę przepał. Proponuję jeszcze zdjąć trochę czułości z matrycy. Jest coraz lepiej. Dobrze, dzisiaj bez wielkich powiększeń, bez teleskopu. Dzisiaj mamy obiektyw podpięty. Myślę, że mimo wszystko i tak ładnie będzie Oriona widać. A tak naprawdę wielką mgławicę w Orionie, bo tak to się nazywa, ten obiekt. Dobrze, niech nam się klatki pozbierają trochę. Ja w międzyczasie zerkam na TikToka, sprawdzam, co tam narzekają z tym dźwiękiem. A jest zawsze widać. Chyba że są chmury. O, ale pięknie to wygląda. Zobaczcie, jak struktury już zaczynają się pojawiać. Powiększę wam trochę obraz. Widać te odcięcia różnych kolorów. To jest jedyna mgławica, którą tak dobrze widać. Nawet gołym okiem, bez specjalnego sprzętu. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Tomasz Matusiak, 35 zł na komputer do centrum dowodzenia. Tomasz, bardzo ci dziękuję. Tomasz w otoczeniu mgławicy w Orionie się pojawiłeś na ekranie. Dzięki za donate'a. A tu jeszcze jakiś zaległy donate, kolejny. Gen271, Dyszka, pozdrawiam. Miło mi. Wszystko idzie na nowy komp. Nie z laptopa, kończymy po prostu z transmisjami z laptopa, bo przy takiej ilości sprzętu on nie daje rady. Próbujesz namówić koleżankę na oglądanie ISS. Super pomysł na podryw. Ej, chodź, poglądamy, jak statek kosmiczny leci po niebie. Jestem ciekaw, jak zareagowała. Wpadaj, poluj z nami, Wojtek. Jeszcze nie była widoczna, spokojnie, spokojnie będzie. Kiedy następny? Jutro. Następny przelot jutro. Zimno w opór. No, sam w kurtce siedzę. Myślała, że to jakiś samolot. To ci koleżanka. Rozumiem, że wyjaśniłeś. Dobrze, zobaczmy, jak w szerszym kadrze nam się Orion prezentuje. Nie będę go już tak mocno przepalać.
ale te gwiazdy mi się nie podobają. Ale wiecie co, jest szansa, że jeszcze... Jest szansa, że jeszcze zaśmiałem się, bo komentarz przeczytałem na TikToku, kanał z subskrypcją dla niesłyszących, tak, bo tam nie słychać, jest problem z dźwiękiem, nie? I ekipa wyszła z założenia, że muszą opłacić subskrypcję, żeby dźwięk się włączył. W ogóle dobry pomysł. Może w tym kierunku pójdę. Dobra. O czym mówiłem wcześniej, o gwiazdach, które mi się nie podobają. Zobaczcie, co się dzieje z niektórymi gwiazdami. Są bardzo wielkie, przepalone. To jest wina tego, że nie mam specjalnego filtra zamontowanego, który odcina nadmiar podczerwieni przede wszystkim, bo ta podczerwień za to odpowiada, tak zwany ear cut. Ten filtr jest już zamówiony, jest w drodze. Nie sądzę, żeby jutro przyszedł, chociaż może paczkomat nie nawali, ale na pewno będzie po weekendzie i wtedy to niebo będzie o wiele bardziej klarowne, gwiazdy nie będą spuchnięte, a ja jeszcze dzisiaj pokażę Wam mgławice, których gołym okiem już się na pewno nie da zobaczyć, ale dysponując kamerą astronomiczną można je podglądać nawet z miasta i zobaczycie właśnie jak wielki problem te gwiazdy tam na tych mgławicach będą sprawiały, a jak spróbujemy to wyeliminować w przyszłości. Oczywiście, Nightbot fajnie podpowiada, zostawiamy łapki, ja za każdą łapkę z góry dziękuję, także chętnie przyjmę łapeczki. Zostawię Was na 2 minutki, cześć Kej, zostawię Was na 2 minutki, wracam do TikToka, muszę zobaczyć, o co z tym dźwiękiem tam chodzi. Niech nam się klateczki zbierają i za chwilę kontynuujemy oglądanie nocnego nieba nad Poznaniem. TikTok, czy teraz słyszycie lepiej? Bo mam wrażenie, że chyba powinniście. Test 1, 2, 3, 4. Dajcie znać. YouTube niech nie potwierdza, bo ja wiem, że YouTube... Tak, jest prowadzący, jest, tylko zniknął na chwilę w czeluściach internetu. Słychać zdecydowanie, napisali. Dobra. Miałem zaznaczoną opcję dźwięk słyszalny tylko przez prowadzącego i nie było, jakby dla widzów nie był on skierowany. Przepraszam Was za to, oglądający na TikToku. Wiele ciekawych rzeczy Was ominęło, ale spoko, nadrobimy to sobie na pewno w inne dni. Ja wracam na główne stanowisko. Dobra. Ktoś pytał, czy jest prowadzący. Wybył. Jak tam ktoś jeszcze potwierdzi, czy słychać, ale myślę, że jest ok. Mgławice w Orionie. 7 minut zbierania klatek w tej chwili mamy. Po 7 minutach delikatnej korekcie leveli. Jeszcze tak do końca się nie nauczyłem, ale... Czekajcie, zobaczmy jak... Dobra, nie. Ten balans był na pewno lepszy, przynajmniej odzwierciedla wygląd ciemnego nieba. Tutaj, żeby nie przedobrzyć, powiększmy sobie do 150. No dobra, środek przepaliłem. Nie da się tego cofnąć. Oczywiście można by zacząć klatki zbierać od nowa, ale naprawdę głębia tej mgławicy, jak na warunki poznańskie, jak na to, że
obiekt znajduje się 20 stopni powyżej horyzontu, to jest bardzo nisko. Zobaczcie, ja oddalę to na Stellarium. Jest cholernie nisko. W Poznaniu to są straszne warunki do tego, żeby zbierać klatki, cokolwiek na niebie zobaczyć, ale przy odpowiednim ustawieniu sprzętu da się. Także mgławice wyszły jak serce. Tak swoją drogą są mgławice do serca też podobne. Franek, zapolujemy, niekoniecznie dzisiaj. Ale ja tak sobie myślę, że może teraz jakąś satelitę jeszcze byśmy złapali i pójdziemy w jakiś inny rejon nieba. Jak się uda, to może zaraz bombowiec B-52 będzie leciał nad Poznaniem. O kurczę. Oh my god. Gdzie tego szukać, panie? Chętnie bym zobaczył. Dobra, przełączam się w tryb szperacza. Ustawmy sobie 1/15 sekundy, bardzo wysoka czułość. Dobra, widzicie, jak automatycznie na FlyRadar, wiem, że tam szukać, tylko jak na niebie w to trafić, o, nawet jakiś satelita leci. Zobaczcie, jak automatycznie nam zbledła ta mgławica, jak straciła szczegóły. No jest to efekt tego, że nie zbieramy klatek w długim czasie, mamy wysoką czułość matrycy, jednak czas akwizycji został skrócony do 1/15 sekundy. Ilość fotonów jest na tyle mała, że nie dostarczamy tylu fotonów do matrycy, żeby szczegół nam się zarysował, ale dzięki temu obraz, który obserwujemy, jest płynny. Weźmy sobie... Transmisja na chwilę padła, co? Ale wróciła, widzę, już do żywych. Uwielbiam to. Uwielbiam ten komputer. Dobra, widzę, że jakiś tam Starlink delikatnie przelatuje, więc chyba trafiliśmy w tą autostradę starlinkową. Spróbuję zabawić się trochę levelami, żeby lepiej je uwidocznić. O, proszę Państwa, mamy, dobra. Trafiliśmy na ten już odseparowany pociąg, ale gdzie jest reszta? A leci, dobra. Pojawiają się tylko na środku ekranu. Delikatnie widać, jak przelatuje przez środeczek. Co o której? Ktoś pyta, co o której? Z jakiej aplikacji korzystam, ale do obrazowania SharpCap ścinało bardzo, wiem, straciłem neta przez chwilę. Coś tutaj padło po prostu. Dobra, kto jest nowy na kanale, łapka w górę, zgłaszać się, ja zachęcam do subskrypcji, ponieważ w kolejnych dniach będziemy codziennie polowali na ISS i próbowali ją oglądać nawet w bardzo dużym powiększeniu. Troszkę nad Poznaniem. Niech no zobaczę. A na Flight Radarze go widać? Też niekoniecznie, bo niektóre militarne widać. Od której strony będzie leciał? Co ja sobie zobaczę na ADS-B. Czy ADS-B go pokazuje? Military Flight. Ale nie, to on wysoko nad poleciał i skręcił w lewo. Dobra, nie ma szans, żebym go złapał. Dobra, odpada. Z góry mówię, że odpada. Nad piłą leci prawie, ale no tak, ale skręcił. Coś tam się dzieje, nie? 3 w ogóle kręcą. Jest jeden nacho, drugi nacho i B-52. Ale dobra, nie rozmawiajmy o czymś, czego nie pokazuję na ekranie, bo połowa widzów nie wie pewnie, o co chodzi. No, zakręcił skubany, szkoda.
Szkoda, szkoda. Znajdźmy jakiegoś jasnego satelitę. Coś jaśniutkiego. Nie wiem, czy to będzie jasne. O. Ale pojawi nam się od północy, od północnego zachodu SL16 poleci, a jeszcze Kopernikus jest gdzieś na południu. Ale spróbujmy SL16. Zobaczymy, czy trafimy w nią. Dobra, Stellarium pokazuje, że trafiliśmy w SL16. Sprawdzamy obraz. Ja nic tutaj nie widzę. Może jeszcze nie jest widoczna. Czy ja mogę coś tutaj jeszcze pod względem czułości sprawdzić? Nie. No coś jej nie widać. Dajmy jej jeszcze chwilkę. Co szukamy? Kto to Zbyszek? Nie wiem. Ktoś zna jakiegoś Zbyszka? Tak, to ja. Co szukamy? SL16 z satelity. Chciałem jasnego satelitę znaleźć, ale mam problem ze zlokalizowaniem. Może tym razem. Ej, chyba jest. Dobra, trafiliśmy w SL16. Jeszcze raz przejdę tylko na Stellarium. Stellarium nam podąża za SL16RB i na ekranie mamy malusieńką SL16RB. Myślałem, że Nightbot to Zbyszek. Nie, ja jestem Zbyszek. Nightbot to pomocnik. No, Krystian, to znam ten kawałek. Super. Bardzo sobie lubię go nawet puszczać. Żona się zawsze śmiała z tego kawałka, jak jej puszczałem. O której kolejne ISS? Jutro dopiero niestety. Dzisiaj nie. Dzisiaj oglądamy na przemian obiekty głębokiego nieba albo polujemy na satelity. W tej chwili oglądamy satelitę SL16RB. Jeżeli Franek jest na czacie, to Franek jakbyś wyłożył widzom, co to za satelita, to będę wdzięczny. Franek jest specem satelitarnym. Patrzcie, mijankę robią. Coś tam idzie w górę. Gdzie teraz jest ISS? No podejrzewam, że gdzieś w Azji. Albo może już bliżej Stanów. Robi obrót wokół Ziemi. Szukasz jakiegoś fajnego, jasnego. Kurczę, coś fajnego, może Okan 3. Helios 1B też będzie od północy leciał. Kurczę, może na tego Heliosa się przestawimy. Wiecie co, teraz to dużo niedobrego dzieje się na ekranie. To wynika z tego, że montaż zaczyna nam szukać satelitów. Szuka nam Heliosa, ale nie wiem, czy na Heliosie powinniśmy się skupić, czy nie lepiej Oktana trójkę. Dobra, o, Helios jest widoczny.
Franek, podpowiadam ci, że ja Heliosa znalazłem 1B. Już za nim podążamy i całkiem przyzwoicie świeci. No i gaśnie powoli. No a 16, kurczę, nie mam, no a 16 to jest chyba pogodówka, nie mam pogodówek włączonych. Ja jeszcze Okana trójkę chciałbym zobaczyć. Czy go znajdziemy? Jeszcze dość nisko jest na tym zaświetlonym niebie. Ale jest, patrzcie. Mamy Okana trójkę, no to lecimy za Okanem. Piękne dzisiaj niebo nad Łebą. Nad Poznaniem też. Kiedy Starlinki czekam i doczekać się nie mogę. Szczepan, słuchaj, w marcu jeszcze 3 misje mają wystartować. Może któraś trafi nam z przelotami nad Polskę. Zobaczymy. Dobra, upłynnie trochę obraz, żeby miał większy klatkarz. Ciekawe, czy puści nam flarę. Ale jest maleńki. Montaż wykrywa gwiazdy jako satelity. Montaż już wie, co to jest gwiazda, co to satelita. Chyba minął się ze Starlinkami. Na pewno z czymś. Nie wiem dokładnie. O, super. Cześć Aldona. Witaj. Nie zauważyłem cię wcześniej. Jeżeli spóźniam się z powitaniem, to hejka. Cześć Ada. O kurczę, Ada. Chyba Ady nie widziałem dawno u nas. Cześć, ale kojarzę. Kojarzę od początku praktycznie. O, patrzcie jak przelatuje obok galaktyki Andromedy. Ale mega. Szkoda, że nie przeciął Okan. Witałem się wcześniej, no to ja ślepy. Sorry, Aldona. Ale ja wiem, że ty wybaczysz mi. U mnie jutro na niebie pojawi się ISS o godzinie 21:05. Tak, to całkiem możliwe. ISS będzie latała, a w tym sezonie wiosennym gdzieś pomiędzy 18 a 21:20. Z Trójmiasta, z Bysiu. Tak, z północy kojarzę. Kojarzę. A najlepiej pamiętam osoby, które zaczynały razem ze mną na kanale ponad 2 lata temu. Ja myślę, że wspominki w ogóle możemy sobie zrobić, jak 25 000 stuknie. Niewiele zostało, jeszcze troszkę, chyba ponad 100. Kosmos przez Mgławicę przeleci, mówisz, Franek? To sprawdzam, czy jak mam kosmosa na liście, ale chyba nie mam. Ale dobra, skończmy z tymi satelitami. Cześć Iza. Skończmy z satelitami, przejdźmy na jakiś obiekt głębszego nieba, zobaczmy co jeszcze jesteśmy w stanie z Poznania zobaczyć na nieboskłonie. A w Krakowie coś się znajdzie? To samo co... ale też kolejna przecinka była w górę, widzicie pewnie jak poszły. Jakby ta stacja, tylko że to nie ta stacja, nie? Bo stacja już nam się dzisiaj na niebie nie pojawi i kolejny, o kurczę, niezła ta mijanka była. No wracając do tego, jakby ta stacja już nam się dzisiaj na niebie nie pojawi, śledzimy teraz Okana trójkę, Okean 3. Nie mam żadnych informacji o tym satelicie, a nie chcę teraz w internecie grzebać. W Nowej Hucie więcej. Na pewno więcej tam, gdzie jest ciemne niebo. Dobra, jest idealnie na zachodzie w tej chwili ten satelita. Zweryfikujmy to na... Nie ten. Tu jesteśmy na południu, idziemy na zachód. I gdzie jest nasz znacznik? Tu jest u góry. Nasz znacznik, który szuka tego Okana. O, Okan 3. Nic mi to nie mówi, nie mam zielonego pojęcia, co to jest za satelita.
ale wydawał się być jasny i faktycznie to się potwierdziło. Gdzie on zmierza? Ej, on pójdzie przez Oriona chyba. Albo przynajmniej w okolicy Oriona. Zostawmy jeszcze chwilę kadr na nim. Powinien... patrzcie. Idzie, nie? Na Oriona. Zostawmy chwilkę. Może nawet parę klatek zbiorę. Będzie potem do filmu. Nara, Wojciech, spoko. Wpadaj częściej. Dobra, gdzie jest ten Orion? Daleko jeszcze do Oriona? Nie, ale będzie powyżej, niestety. Nie przetnie. Na Stellarium tak to wygląda. Jednak się rozminęły. Co oznacza w Stellarium korpus rakiety? No korpus to korpus. Po prostu. Kawał rakiety, pozostałość po rakiecie. Dobra, zatrzymujemy to śledzenie. Stop. Niech on sobie już leci. Przełączmy na Stellarium. Właśnie, bo jest pytanie, co tam ciekawego na niebie. Oglądaliśmy już Oriona. Jeszcze na chwilę go ustawię. Spróbujemy koński łeb złapać. Ja bym spróbował. Ja bym zaszalał i spróbował złapać koński łeb. Kojarzycie? Tą mgławicę. Pokażę wam na Stellarium. I to już jest wyższa puła. To jest Stellarium. To już jest wyższa puła oglądania, bo to nie jest taki wizual, nie? To nie jest tak jak wielka mgławica w Orionie, że zobaczymy to gołym okiem, tylko tu już trzeba zbierać klatki, czy też zbierać sprzętem, który jest bardzo czuły w H-alfa, który zbiera nam podczerwień. Zobaczymy, jak to wyjdzie nad Poznaniem. O, nawet coś tam przeleciało przez Oriona, ale my nie do Oriona, my teraz uciekamy na koński łeb. To nie będzie łatwa sprawa, powiem wam od razu, nad Poznaniem to nie jest łatwy temat, żeby zebrać taką mgławicę. Jednak zanieczyszczenie światłem robi swoje. Może przy innym sprzęcie, przy kamerze czarno-białej i filtrach mgławicowych byłoby łatwiej, ale zobaczymy. Damy na 8 sekund. Patrzcie, 8 sekund, ale ja już widzę mgławicę płomień. Ja już widzę, że płomień się pojawił. Mega. To zwiastuje, że powinno się udać. Dobra, idziemy do staka. Jaka wersja Stellarium? U mnie, no ta najnowsza, nie pamiętam jaka teraz jest, 1.2. Uwielbiam Zbycha oglądać. Dzięki. Dobra, przepalone. Zmniejszamy trochę czułość. Jeszcze raz łapiemy klatkę. Czy wy to oglądacie na żywo, czy patrzycie przez internet, przez jakąś apkę? Nie, oglądamy to na żywo. Jest sprzęt wystawiony na balkonie. Ja siedzę, żebyś zobaczył, w kurtce w domu, bo mam zimno, bez okna otwarte, kable idą na balkon i sprzęt stoi na balkonie w Poznaniu, na osiedlu i to sobie oglądamy. Próbujemy teraz jeszcze raz, wyjaśnię wam, to co widzicie po prawej stronie, chodź tu Stellarium, gdzie ty jesteś? Tu. To jest mgławica koński łeb. To wyżej to jest mgławica płomień. Płomień będzie łatwo złapać. Koński łeb trudniej, ale spróbujemy. Ciach, zbieramy klatki. Mamy 5 klatek zebranych. Ja już widzę, że płomień nam się pojawia. Nie jest to teleskop, jest to obiektyw dzisiaj zwykły, więc trzeba będzie powiększać sobie obraz trochę cyfrowo, ale ja już płomień widzę.
Zobaczcie, mamy płomień. Zaczyna nam się mgławica płomień pojawiać, dokładnie ta sama co w Stellarium. No w Stellarium jest rewelacja, nie to co u mnie w Poznaniu. Stellarium ma swój płomień fajniejszy, ale zaczyna się pojawiać. I to kolejny mit obalamy, że z miasta da się obejrzeć. Oczywiście przy wspomaganiu elektronicznym, to jest bardzo ważne, nie gołym okiem. Nierealne, żeby gołym okiem to zobaczyć. Wspomaganie elektroniczne, czyli aparat najlepiej modyfikowany pod fotografię albo kamera dedykowana pod astrofotografię, no i jasne obiektywy. No i wtedy nie ma ograniczeń tak naprawdę. Niestety finansowych też. Dobrze. Ile osób nas ogląda? 79, dobrze widzę? Tak, 79. Witam wszystkich, zapraszam do subskrybowania kanału. Co z tym końskim łbem? Coś tam się pojawia. Mamy dopiero 2 minuty zbierania klatek. No niestety nie jest to takie powiększenie, żeby ten koński łeb idealnie wyszedł, ale z daleka ja już coś tam tutaj jak kursorem, widzicie? Przy kursorze coś tam się pojawia. I niestety, to jest to, co mówiłem paręnaście minut temu. Brak filtra IRCAD, czyli odcinającego podczerwień, ale tą złą podczerwień, która jest powyżej chyba 700 i teraz nie wiem, w czym są wyrażane to wartości, w mikrometrach? Nie wiem, dobra, cofam to, nie chcę wyjść na osobę, która się nie zna, ale powyżej 700 wartość i ta podczerwień jest zła. I ta podczerwień powoduje, że gwiazdy puchną, nie łapią się jakby w ognisku ostrości. Ta podczerwień zła wychodzi gdzieś poza matrycę, z ostrością nie trafia i ta gwiazda zamiast być punktową jest takim plackiem. Myślę, że ten filtr, on już jest zamówiony, jedzie do mnie, rozwiąże ten problem i te gwiazdy, które są spuchnięte, będą bliżej rozmiarami do tych mniejszych, które teraz kursorem zaznaczam. Dobra, czat, co się dzieje? Konar płonie na niebie jak w tych reklamach. Dobra, cześć Bartix. Siemanko, mam pytanie. 2 dni temu leżałem sobie w łóżku, patrząc w niebo i zobaczyłem jakiś prześwit, który w 2 sekundy zniknął. Co to mogło być? Prześwit w chmurach? Patrzyłeś na chmurę, a tak naprawdę przez chwilę zobaczyłeś niebo? Nie wiem. Cóż to mogło być innego? Jaki obiektyw? Samyang 135 mm 2.0 światło. Jak zrobić na Stellarium, żeby było widać satelity? Długo mam tą aplikację, jakoś tego nie mogę znaleźć. Shrek. Znajdź mój poradnik na YouTubie zatytułowany Jak włączyć satelity w Stellarium i tam odpowiadam na to krótko, w 5-6 minut. Ale widać, chodzi ci o żebyśmy się dobrze zrozumieli. Przełączam się na chwilę na Stellarium, niech tam się klatki zbierają. Jeżeli chodzi ci tylko o ikonkę satelity, żeby się pojawiła, to jest opcja pokaż satelity jako znacznik. Show satellites as markers. Jest coś takiego. Zaznacz to. To wtedy zamiast kropek będą ikonki satelitów. Satelitów, nie satelit, z góry mówię, nie? To się wszystko pięknie odmienia. Wracam do Królewskiego Łba. Nie chcę tymi levelami popsuć zdjęcia za bardzo. Co tu jeszcze mogę zrobić? Zabrać więcej klatek, najpewniej. Wiecie co? Zwiększę czas akwizycji z 8 sekund do 12. To tam montaż spokojnie to uciągnie, nawet więcej by uciągnął. Mam nadzieję, że tego nie słychać, ale właśnie mi się
Właśnie mi się nos zapchał, już szukam sprayu do nosa. Na sekundę was przeproszę. Dobra, mentol poszedł w nos. Zaraz będzie mi lepiej. Minusy, mieszkanie w mieście. O, ja wiem coś o tym. Wiecie, ja zbieram te klatki już 6 minut. Gdybym był poza miastem, kilkanaście kilometrów, prawdopodobnie byśmy mieli już o wiele ładniej zarysowany, prawdopodobnie na 100% byśmy mieli o wiele ładniej zarysowany obraz końskiego łba. No to są właśnie wady mieszkania w mieście. Kolory gwiazd mi się nie podobają, no ale no i znowu kolejne puchną, nie? Te czerwone zaczynają puchnąć. Najpierw białe nam spuchły, teraz puchną czerwone. No ale jeszcze na dzisiaj, na to, żeby się pobawić, trochę poznać ten sprzęt, niech sobie puchną. Myślę, że w przyszłym tygodniu filtr już będzie. Jak była 20:15, to się spóźniłem 30 sekund i nie zobaczyłem przelotu ISS. Oskar, nie martw się, będzie latała aż do 2 kwietnia codziennie, a w niektóre dni nawet po 2 razy. U Zbycha widać tą mgławicę Lux, ja dopiero zbieram na teleskop, na razie telefonem robię zdjęcia, ja też zbierałem na teleskop. Każdy musi pozbierać trochę, ja zbierałem długo, ale powiem Ci, akurat teraz z teleskopu nie lecimy, ale z teleskopu, no to byśmy mieli ją w potężnym powiększeniu, tylko teleskopem, żeby uzyskać taką wyrazistość obrazu jak teraz, to musiałbym kilka razy dłużej zbierać klatki. To, co teraz widzisz, zbiera się już 7 minut i 55 sekund. Teleskopem prawdopodobnie bym musiał z pół godziny to zbierać, bo teleskop jest bardzo ciemny. Teleskop, który kupiłem, on jest dedykowany do Księżyca, jest dedykowany do Słońca, do planet, do jasnych obiektów. Szaleńcy, tacy jak ja, mogą go skierować na obiekty głębokiego nieba. Można. To nic złego, tylko trzeba się liczyć z tym, że trzeba bardzo długo naświetlać, żeby efekty były. A długie naświetlanie niestety wiąże się z tym, że trzeba mieć montaż, który potrafi prowadzić długo w bezruchu sprzęt zamontowany na nim. No i się zaczyna pojawiać problem, bo ja mam montaż azymutalny. A montaż azymutalny, ale to już kiedy indziej o tym, albo w jakimś odcinku, ma swoje plusy i minusy, ale do astrofotografii, do tego, co my teraz próbujemy uskutecznić, to jest bliżej do astrofotografii niż takiego oglądania nieba, no i jednak paralaktyczny jest lepszy. Azymutalny nie idzie równo, nie idzie według układu równikowego, tylko idzie po azymucie albo elewacji i niestety czasy naświetlania zbyt długie tam nie mogą wystąpić. Dobra, ja bardzo teraz podniosłem o 12 sekund akwizycję tych klatek. Zaczęło się tam trochę dziać więcej. Przesunęły nam się levele, wy tego nie widzicie, kurczę, szkoda. Już teraz nie będę grzebał w OBS-ie, ale pokażę wam też jakby to centrum sterowania, gdzie ja przesuwam odpowiednie opcje, żeby dobierać, żeby zmieniać kontrasty, wpływać trochę na to, jak ta mgławica wygląda, ale zobaczcie, jak podbiłem do 12 sekund zbierania każdą klatkę, zaczęło coraz więcej szczegółów się pojawiać. Ale zaczęły się one trochę prześwietlać, ale jakby tej emisyjnej mgławicy, tej czerwieni, widzę, że jest coraz więcej, ale ta mgławica płomień nie powinna tak wyglądać. Mgławica płomień powinna być tak jak na Stellarium. Czekajcie. Tak jak na Stellarium. Generalnie powinna mieć kolory płomienia bardziej, a nie to, co się u mnie zadziało. Stała się różowa. Sprawdzam, czy to jest problem z balansem bieli. Albo niekoniecznie. To jest prawdopodobnie problem ze zbyt agresywnym podejściem do czułości. Zbyt agresywnie zacząłem zbierać te klatki. Ojejku, sorry.
Dobra, ja już przy tych wajchach lepiej nie grzebię, bo więcej rozregulowuję niż pomagam. W każdym razie myślę, że cel udało się osiągnąć, bo koński łeb delikatnie, ale nam się tu zarysował. Oczywiście jakbym wam nie powiedział, że to jest to nikt by nie wiedział. W Stellarium koński łeb wygląda tak. Uwierzcie mi, da się to zrobić, nawet teleskopem. Wczoraj korzystając z tych prześwitów w pogodzie, wystawiłem teleskop na dłuższe czasy naświetlania też i właśnie na ten koński łeb całkiem nieźle to wychodziło. Nie idealnie, to tam daleko do astrofotografii, nie? Ale jak na warunki miejskie całkiem porządnie. Mam pytanko, kiedy będzie widać z Warszawy, ale co, stację kosmiczną? Jutro dopiero, w całej Polsce jutro kolejny przelot. 1 do 2 przelotów na każdy wieczór. Ja używam Dobsona 8. Dobson 8, spoko, jest. Tylko mi nie pasuje, bo nie wchodzi mi na balkon. Dobra, to co? Kolejny obiekt, czy szukamy jakichś satelitów? Chociaż na satelity niedługo już pewnie koniec będzie, bo po bliżej 22 na pewno już będzie ich coraz mniej oświetlonych na niebie, trudniej będzie je złapać. Obiekt. Siema. Oskmo. Adimus, ja dziś mam smutny dzień. No to nie będę cię pytał. Chociaż sugerując, że masz smutny, może chcesz, żebyśmy ciebie zapytali, co się zadziało. To jak będziesz chciał, to powiesz, a jak nie, to nie. Ja nie drążę. Pozdrowienia z Kalisza, pozdrawiam. Oglądam z córką. ASS widziała na żywo dzięki tobie. Miłego wieczoru, pozdro. Zapraszam w kolejne dni. Na pewno ISS będzie jeszcze lepiej wyglądać. Heja. Cześć Foksiu. Jakiego Stellarium? 1.2, najnowszy, ale i na PC-ta, nie? Żeby była jasność. Stellarium.org, najnowszy jaki jest, mam ściągnięty. Jeżeli chodzi o ISS, to mam zainstalowaną apkę i świetnie widać, gdzie przelatuje. Aktualnie minęła Australię. Buziaczki dla wszystkich. Cześć Magdalena, pozdrawiam ciebie. Witam stałych widzów, tak swoją drogą. Dobra. Oxmo optował jako jedyny, żeby szukać kolejnego obiektu. Dobrze. Tak zrobimy. W takim razie ja się przełączam już z trybu stakowania. Znowu na taki live view. Ustawiam 1/15 sekundy. Bardzo wysoką czułość matrycy. Jeszcze wam coś tylko pokażę. Aż taki szum to nie chciałem wam pokazać. Zobaczcie, tutaj mamy taki podgląd w miarę na żywo tego obszaru, gdzie oglądaliśmy przed chwilą mgławicę płomień i mgławicę łeb koński. Nic nie widać, nie? Kompletnie nie widać miejsca, gdzie one mogą być. Spróbuję podbić trochę czułość, ale nie wiem, czy tutaj był ten płomień. Prawdopodobnie, ale zobaczcie, jak ważne jest to, żeby na długich czasach naświetlania zbierać klatki. No ale gwiazdy spuchnięte, no to jest norma, to tam zawsze się pojawią spuchnięte, kurczę. Problem tego obiektywu, ale rozwiążemy to. A Marsa u siebie złapiesz? Ja jasne. Gdzie jest Mars w tej chwili? Stellarium. Szukamy Marsa, ale nie mam teleskopu założonego, więc Marsa na tyle, ile wam pokażę. Tu jest Mars, dobra. Patrzcie, robimy myk, Ctrl 0, aktualny obiekt, ustaw na i cały sprzęt podąża na Marsa. Oby trafił za pierwszym razem. Jest Mars. Wycentruję, zatrzyma się, jeszcze tak skoryguje. Nie skorygował. Ale Mars widzę, że jest w fajnym miejscu. Jest bardzo blisko jakiejś mgławicy. Kto wie, co to jest za mgławica?
Jak napiszę. Ja się w tej chwili ośmieszę i powiem, że nie wiem. Nie widzę etykiet. Sprawdzimy, czy uda mi się choć kawałek tej mgławicy złapać. Ona jest tak bardzo blisko Marsa. Jest dosłownie kilka stopni kątowych od Marsa. Czyli teraz tak, widzicie kursor na tym małym ekranie? Widzicie. Mars to jest to. 125 tau to jest to. I gdzieś w tym miejscu, tutaj gdzie są monety, dam na duży ekran, żeby lepiej było widać, w tym miejscu ta mgławica powinna się gdzieś zaczynać. To może zaczniemy łapać tutaj klatki i sprawdzimy, czy ona się pojawi. Jeszcze raz chcę się upewnić, gdzie jest jej początek. Dobra, tutaj mamy takie dwie gwiazdy w pionie i dwie w poziomie. I to jest dokładnie to. Powiększę wam obraz. Tutaj mamy dwie w pionie, dwie w poziomie. I gdzieś w tej okolicy powinna ona sobie po łuku iść. Sprawdzamy! Damy chociaż na parę minut. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Przełączam się w tryb zbierania klatek. Wysoka jakość oczywiście, od razu się robi ciemniej. Czułość ustawimy na gain na 300 i 8 sekund na początek. Niech się klatka zbierze przez 8 sekund. Elo, cześć, witaj Robert. Witam wszystkich chętnych na oglądanie nieba. Dobra, o Marsik fajnie. Marsik nam będzie promieniował światłem mocno. Dajmy więcej sekund, dajmy 12. Jak będzie wyglądała klatka 12-sekundowa? Możesz odpalić pokazywanie na tym dolnym pasku. Dobra. To teraz mi jeszcze powiedz, w którym to jest miejscu. Pewnie to, co? Obiekty głębokiego nieba. No to ja je po prostu pokazuję, ale nazwy nie mam. Tryb nocny, tryb pełnoekranowy. Dobra, jeszcze można dowalić. 12 sekund to jest mało. Damy 14. Niech ten obraz się trochę prześwietli. Kto podpowie, co to za mgławica? Kosmos jest najlepszą dziedziną nauki. No. Ja przypominam, że ja się razem z wami uczę. Bo ja, wiecie, ja się wywodzę z obserwacji satelitów, w ogóle samolotów. Zaczynałem od samolotów, potem przeszedłem na satelity, obserwacje nocnego nieba, tego, co jest w zasięgu, wzroku i dopiero od niedawna tak naprawdę mam możliwość, żeby głębiej zerknąć. Myślicie, że już wystarczy? Taka długość klatki 14 sekund? Spróbujmy. Dobra, włączam stack, niech się zbiera, a ja szukam tej opcji, o której Koman mówił. Nazwy obiektów głębokiego nieba. DSO. Wiesz co, to prawdopodobnie używaj konturów. To jest wina, podpisów chyba. NGC. Nie. No do diaska nie wiem. Dobra, niech ktoś mi podpowie, bo ja muszę kontrolować zbieranie klatek, a nie szukać opisu. Mgławica kraba albo mgławica karina. Te dwie są bardzo do tej obok Marsa podobne. Dobra. Zaraz wrócę na czat. Tylko muszę wyregulować levele. Nie przesadzić.
i zobaczymy, czy chociaż zarys tej mgławicy się zbierze. Mamy 70 sekund zebrane. Ja przypominam, że w bardzo trudnych warunkach, z Poznania, prawie że z centrum nadajemy. To jest jakieś szaleństwo to, co robimy w tej chwili, bo zazwyczaj takie rzeczy się robi z dala od miasta. Mars wygląda jak słońce. Zabawa levelami nie służy Marsowi. No niestety to jest wina tego, że on emituje bardzo dużo światła. Zbierzmy trochę więcej klatek. Coś ciekawego dziś na niebie? Takiego spektakularnego nie. To ci powinno pokazywać etykiety takie kolorowe. Nic mi nie pokazuje kolorowych etykiet. Patrz. Gdzie? Tutaj mi pokazuje mgławica płonąca gwiazda. Spoko. Mgławica pająk, mgławica mucha. Na tych małych mi pokazuje, nie? Ale na... Ej, co jest? Stellarium mi się zawiesiło. Super. Dobra. Mały reset musi być u mnie zrobiony. Wielka gromada wraku. Dobra, tamte klatki niech się zbierają, a ja robię reset. Szybki reset jednego z modułów, który ubił mi Stellarium. Dobra, już powinno być ok. Wracam do Stellarium. No i to, co mówiłem, niektóre obiekty mam, ale tego gigantycznego nie. Znowu mi się Stellarium biło i klatkuje. Jak zrobić, żeby było widać nazwy mgławic? Potem ci powiem, bo mam sam problem z tą jedną. Dobra, podstawowe pytanie, czy my cokolwiek widzimy? Czy to jest mgławica, która jest chociaż w jakimś małym stopniu realna, żeby ją w Poznaniu na tych ustawieniach, co mam, tym sprzętem, co mam, zobaczyć? Nie. Możliwe, że ona emituje po prostu światło w takiej częstotliwości, że moja kamera sobie z tym nie radzi. W ogóle co się zadziało? To rozjechał się montaż. Padło Stellarium i zobaczcie, gwiazdki się rozpłynęły. Przerwa na to, żeby sprzęt z powrotem doprowadzić do użyteczności. Za moment się do Was odezwę, muszę tutaj parę resetów wykonać. Niestety. To ci Stellarium normalnie. No i powiem Wam, to co Nightbot podpowiada, jeżeli ktoś ma możliwość, zachęcam do wsparcia mnie, żeby zebrać środki na nowy komputer niestety, ale na tym laptopie po prostu jaja się dzieją. Ale
żeby na live'ie. Dobra, Stellarium zresetowane, jeszcze jedna rzecz do restartu. Moduł od sterowania montażem i lecimy dalej, mam nadzieję, w podróż po gwiazdach. Ale montaż ucieka normalnie. Ustawienia, wtyczki, sterowanie teleskopem, konfiguruj, wam pokażę, co ja tutaj wyprawiam na Stellarium. Tutaj próbuję się teraz połączyć z montażem. Kiedy to robię, o, tym razem się udało. Chyba się udało, ale montaż z jakiejś przyczyny dryfuje. Widać to po tym obrazie. Spróbujmy go jeszcze raz na Marsa ustawić. Mgławica spaghetti. Dzięki. Mgławica spaghetti. Co za nazwa. Dobra, korekta idzie na Marsa. Zobaczymy, czy nam teraz nie będzie uciekał obraz. Franek, już żadnego satelity nie widać. A ja widzę, zobacz, leci nad Marsem. Widzisz, jak pięknie? Nie widać już stacji kosmicznej. Była tylko o 20:12. Tak ktoś podpytał o to. Ale Stellarium mi cały czas wisi, niedobrze. Dobra, musiałem wyłączyć sterowanie teleskopem za pomocą Stellarium. To nic, będziemy sobie radzili ręcznie. Znajdźmy jakiś obiekt, który potencjalnie jest w moim zasięgu. Jak się okazuje, ta mgławica spaghetti nie była. Mars był. OneWeb leciał, dzięki Franek. Tu mamy coś ciekawego. W ogóle jakiś kolejny OneWeb leciał. Tu jesteśmy już na północno-zachodnim niebie. A cóż to? LDN 1359. To na pewno się uda. Obok gwiazdy Menkib. Sprawdźmy. Dobra, w Menkib trafiliśmy. Troszkę jeszcze w prawo, trochę do góry i tutaj powinna być mgławica. To jest chyba Kalifornia, z tego co pamiętam. Pokazuję to jeszcze raz.
Spróbujemy ją złapać. No oczywiście w podglądzie na żywo nic nie widać. Ale zbierzmy trochę klatek. No na przykład takich 8-sekundowych na początek. Magdalena nie interesuje się. Może z 10 sekund. Ok. Jest na tyle prześwietlony obraz, że powinniśmy sobie z nim poradzić. Przechodzimy do staka. Mamy pierwsze 10 sekund. Zobaczmy, po ilu sekundach ona nam się pojawi i czy w ogóle. A ja zerkam na komentarze. Dzięki za prezenty na TikToku. Dzięki, Jack. Jest jakaś mała mgławica obok gromady ważki. To potem zobaczymy. Wszyscy uciekli stąd. Teraz uciekają. Za rok może nie będą. No, wydaje się, że zaczyna się pojawiać. Zaczyna się taki czerwony cień tutaj w górnych partiach pojawiać. Dzięki. Sam nie chcę sobie umniejszać, bo działałoby to demotywacyjnie. Tak, masz rację. Oczywiście. A przynajmniej będę się starał, żeby taki był. Jak jutro będzie pogoda, to znowu polujemy, w kolejnych dniach również. Tu jakby jeszcze te levele dać trochę w dół. Zaczyna nam się pojawiać Kalifornia, jest. Bardzo subtelnie, bardzo delikatnie. Podbiję trochę czułość matrycy, ale to dopiero 2 minuty zbierania materiału. Widać, Anita napisała, coś tam widać, nie? Ale jeszcze trochę. Kilkadziesiąt minut to na pewno by było idealnie. Żegnam, szkoła wzywa. Na szczęście nie mam tego problemu już. Ja mogę powiedzieć, że żegnam, praca wzywa, ale to bardzo to same. Widać delikatnie. No, zbierzmy jeszcze parę minut. Powinno być coraz lepiej. Przesuwajmy jak najbardziej w prawo. Nie, wy nie widzicie tego wykresu, jakby tylko sam czubeczek tego wykresu widać na dole. Zwiększam na 14 sekund akwizycję. Pani od Gegry zaraz będzie oglądać. Kojarzę panią od Gegry. Dzięki za. Dobra, prześwietla nam się ładnie. Zdejmujemy trochę tego zanieczyszczenia. Żeby tylko nie przedobrzyć. Coś tam widać. Powiem wam, że
Tak, zarejestrowane klatki po zgraniu na komputer i po już takiej naprawdę porządnej obróbce, zwłaszcza w programach dedykowanych do składania klatek z Astrofoto, na pewno więcej uda się z tego wyciągnąć i więcej zobaczyć niż to, co Wam teraz pokazuję na żywo. Tak, teraz jeszcze dość mocno usunę trochę tła i chyba tam w narożnikach zaczyna się pojawiać. Kształtem przypomina trochę tą mgławicę. Obraz jak z łeba, jasne. Chciałbym. Co, jakby lawa była na Księżycu? Nie wiem. Skąd takie pytanie dziwne? Jak dostroić jeszcze tutaj te levele, żeby więcej wyciągnąć z tej mgławicy? Zbyt niebieska się teraz zrobiła. Za dużo majstruję przy tym. Dobra, odciąć ten niebieski, zostawić czerwień. Nie w tym kierunku. Od początku. W sensie nie zbierania, tylko jakby rozciągania histogramu, żeby wyciągnąć więcej z tego zdjęcia. Mamy 6 minut zebrane, 32 klatki. Nie mam filtrów żadnych, niestety nie mam żadnego filtru. To pytanie na TikToku było, czy mam filtry. Nie mam. Dopiero zbieram na takie rzeczy. Dobra, to jest chyba maks, jaki uda się wyciągnąć dzisiaj z tej mgławicy. Coś tutaj, ten środek mi się za bardzo przepala. By się serę roztopił, dobra. A co by było, gdyby Mars był blisko Ziemi? Myślę, że jakiekolwiek zmiany w układzie orbit planet mogłyby jakby katastrofalnie wpłynąć na cały układ słoneczny, bo to, wiecie, to działa jak dobrze zaprogramowany mechanizm. Ale możemy to sobie sprawdzić już nie dzisiaj w sandboxie, co by się stało, gdyby Księżyc z Marsem podmienić. Dobra, dawajcie kolejny obiekt. Z tego się już więcej nie da wyciągnąć. Stellarium i szukamy. Plejady na pewno się da, chociaż plejady są nisko, bo na 25 stopniach. Ale to też mogło, może dlatego tak samo nam z tą mgławicą szło, bo ona jest dopiero na 35, nie dopiero, już schodzi w dół, jest na 35 stopniach. Kapella? Tak gwiazda po prostu, kapella. Tam się nic ciekawego nie dzieje, ale zobaczmy, czy trafimy w kapellę. Powinniśmy w nią trafić. Franek, przechodzę na tryb śledzenia.
Tak, to jest kapella. Montaż bez problemu trafił. W ogóle do 21 mieliśmy dzisiaj nadawać. Zobaczcie, już przedobrzyłem tego pół godziny. Jeszcze chwilę, jeszcze 15 minut. Kapella. Tak oto wygląda. Jest to, jak przyjdzie filtr UV i IRCAD, to myślę, że bardzo nam poprawi wygląd gwiazd. Nie będą one nam puchły, tak jak to ma miejsce teraz, i ta kapella będzie jeszcze lepiej wyglądała. NGC 2174. Pierwsza rzecz, którą muszę sprawdzić, czy to jest w moim zasięgu. Jest, bo jest na niebie zachodnim. Spróbujmy. NGC 2174. Głowa małpy. Dobra, to teraz podstawowe pytanie. Czy montaż trafił w to miejsce? W Stellarium to wygląda tak. Na żywo wygląda tak. Może znajdźmy jakieś elementy wspólne. Dobra. Myślę, że jest ok. Zaczniemy naświetlać i ewentualne niedoskonałości w ustawieniu poprawimy w trakcie naświetlania. Na początek 8 sekund. Oskar, no w Orionie sobie jeszcze zobaczymy. Cześć Darek. Dobra, ja już przechodzę do LiveStacka. Usuwam tamtą mgławicę i zaczynamy z nowym obiektem. Zobaczymy, czy nam się on pojawi na ekranie. Podbijam do 12 sekund czas naświetlania. Ale ustalimy najpierw, czy trafiliśmy. Jacek. Mam już 20 klatek, ale z filtrem L-Extreme. No to jest filtr, który chciałbym kupić. To myślę, że kto się zna na tym, to wie. To jest filtr, który chyba tylko dwa pierwiastki nam przepuszcza. Popraw mnie, ale powinien to być chyba wodór i tlen, a wszystko inne odcina. I nawet w takich warunkach miejskich powinno mi się udać wtedy przy wykorzystaniu takiego filtra złapać obiekty emisyjne, mgławicowe. Zgadza się, napisał Jacek. No, są pieruńsko drogie rzeczy, wiecie.
Czyżbym widział tam zarys mgławicy? Zaraz, niech no tylko zobaczę, bo to jest mały obiekt. Pół stopnia wielkości. Ja mam obiektyw, który nie ma zbyt dużego powiększenia. No, powinniśmy być gdzieś tu na środku, w tym miejscu. W tym miejscu powinna być ta mgławica. Zaraz zobaczymy, czy jak trochę poprawimy levele, to czy zacznie ona się pojawiać. Mam wrażenie, że jakieś kolory tam się pojawiają. Ale dopiero 2 minuty zbieram materiału. Powiększmy. Znajdźmy to miejsce. To jest gdzieś tu. To jest ten obszar. To jest ten obszar, to nawet widać. Na Stellarium mamy 3 gwiazdki. Zobaczcie, mamy tak. Na prawym górnym rogu mamy 3 gwiazdki i w środku powinna być jedna i taka plamka obok niej. Teraz tak, mamy 3 gwiazdki na brzegu, jedna duża w środku i tutaj z brzegu jest ta plamka. I teraz, gdybym miał filtr, o którym Jacek wspomina, prawdopodobnie nie byłoby tego zaświetlenia światłem. Mielibyśmy już obraz mgławicy bardzo kontrastowo pokazany na ekranie, ale nie mam praktyki w używaniu tych filtrów. To może Jacek podpowiesz, czy musiałbym zdecydowanie dłużej zbierać materiał, czy nie? Bo to trochę czytam o tych filtrach i niby one dużo światła przepuszczają, to znaczy blokują to niechciane światło, przepuszczają te, które chcemy, żeby zostało przepuszczone, czyli tlen i wodór, ale czy w związku z tym zmniejsza się jakoś przepustowość, tak? To znaczy, że tych fotonów mniej wpada i to, że ja teraz zebrałem to przez 4 minuty, to przy użyciu tego filtra będę musiał zbierać na przykład 2 minuty więcej, nie 4, a 6, bo z jakichś przyczyn ten filtr jest mało wydajny. Wiecie co, ta mgławica chyba innym obiektywem, może nawet teleskopem lepiej by wyglądała. Czy widziałem wczoraj w nocy Starlinki? Nie szukałem nawet. Nie patrzyłem, nawet nie wiedziałem, że coś tam starlinkowatego się pojawia. No jest zarys. Widać, że pojawia się zarys tej mgławicy, ale jednak to, że to jest kamera kolorowa i to, że ona zbiera wszystko naraz i nie ma tego odcięcia i zbieramy tutaj złą podczerwień, gwiazdy nam puchną i nie mamy filtra, który nam skontrastowałby mgławicę w stosunku do nieba, no wygląda ona dość blado, jest bardzo płaski ten obraz. Coś zaczyna być widoczne, albo to moja wyobraźnia działa. Jest, Anita, widać coś. Widać, Amber. Tak, jest. Bardzo delikatnie. Poczekajcie, bo to jest bez 100% zoom. Zrobię 75, cofnę trochę. Tak, jest w tym miejscu. Może jeszcze kolorami się pobawię. Zdejmiemy trochę niebieskiego. Zdjąłem niebieski, pojawił się zielony. Zdejmę zielonego. Za dużo. Jeszcze nie mam wprawy. Ale bardzo... Ale widać, jak się odcina to miejsce od reszty. Nasycenia trochę dodam. Jak trochę nasycenia dodałem, to czerwień zaczyna nam się pojawiać. Pomarańcz, czerwień. Nie wiem, czy to na streamie widać, bo wiecie, no, tam często kaleczy nam YouTube i TikTok jakość obrazu, ale ja już widzę, że pojawia się 6 minut naświetlania. Kolorowa kamera, centrum prawie że Poznania. Filtry te przepuszczają tlen i wodór w 100%.
Jacek, nie ograniczają, także na przykład zdolność zbierania nie wiem, zmniejsza się do 70%, 80%, czyli w 100% przepuszczają. W ogóle mam filtr jeden, ale nie jestem w stanie go podłączyć do obiektywu, który jest teraz przy kamerze. To jest filtr CLS, teoretycznie jest to filtr mgławicowy. Niestety obiektyw, który jest podłączony do kamerki, nie ma miejsca nawet na milimetr, żeby wcisnąć w tor optyczny coś więcej. I dwucelowego filtra nie jestem w stanie pomiędzy kamerę a obiektyw wsadzić. Mógłbym z przodu zamontować, tylko że tam mam gwint 77 i obawiam się, że filtrów mgławicowych w rozmiarze 77 albo nie ma, a jeżeli są, to są horrendalnie drogie. Bo dwucalówka kosztuje już pewnie z 1000 zł, jak nie więcej, no to jeżeli dwucalowy nie jest taki duży, to 77 mm średnicy, dwukrotność pewnie. Mgławica de Majrana w Orionie, zaraz zobaczymy. Dobra, jeszcze zbiorę z 2 minutki tej mgławicy, no jednak się pojawia, zobaczcie. Cierpliwość popłaca. Czy pokaże pan Wegę? Nie wiem, gdzie w tej chwili jest Vega. Dlaczego pytam, gdzie ona w tej chwili jest? U mnie ma to zasadnicze znaczenie. Nie pokażę. Dlaczego? Zobacz. Ona jest pomiędzy północą a północnym wschodem, bliżej do północnego wschodu. Wegę mógłbym parę miesięcy temu pokazywać, niestety ja nadaję z balkonu, mój balkon ma ma widok na zachód, północny zachód i południowy zachód i minimalnie trochę południa, a tu już mamy północny wschód, niestety nie obrócę się ze sprzętem, nie jestem na powietrzu, nie mam przestrzeni odkrytej jakby na 360 stopni naokoło. Także z tego tylko powodu nie pokażę Ci Wegi. Możemy operować tylko i wyłącznie w okolicach zachodniego nieba. Dziewięć minut zbierania. Jeszcze coś tutaj spróbuję skorygować. Ale chyba starczy. Zapiszę to jak efekty, potem po obróbce na PC będą w miarę przyzwoite, to Wam pokażę, co wyszło z tego na social mediach. No, tutaj trochę przedobrzyłem, znowu trochę za dużo zielonego. W każdym razie jest. Tak to wygląda, ale winieta się zrobiła, ale to już wynika z tego, że bardzo zacząłem się bawić levelami, ale środek jest super. Dobra, ja to zapisuję. Franek, dziś tylko 2 satelity, słabo Franek, ale spoko. Będzie coraz cieplej, coraz dłużej będą widoczne na niebie. Nie załamuj się, polujemy razem. Jutro się też widzimy na ISS, jak będzie pogoda. Czym różni się kolor każdej z gwiazd? Że jedna jest bardziej czerwona, a druga bardziej niebieska. Jako laik obstawiam, że skład chemiczny gwiazd może mieć na to wpływ. Może mieć na to wpływ też to, że nazywamy gwiazdy niektóre albo olbrzymami, nadolbrzymami, albo są różne określenia, jakby ich wielkość, ich skład chemiczny. Skład chemiczny pewnie wpływa na widmo i to jaki obraz do nas dociera. Niektóre mogą migotać jakby szybciej z naszej perspektywy, niektóre wolniej. Nie jest to odpowiedź akademicka. Ja niestety nie mam wiedzy akademickiej w tym zakresie, ale przede wszystkim myślę, że skład chemiczny i to, jaki to jest typ gwiazdy. Z czym mamy do czynienia w ogóle? Czy może z karłem, czy z olbrzymem?
Dobra, to jakie propozycje? Było coś z Orionem, widziałem wcześniej. Mgławica w Orionie, ale ta, co jest pod mgławicą płomień i koński łeb. No, tam jest wielka mgławica w Orionie po prostu. Zobaczmy. Ona już dzisiaj była na początku. Ona jest bardzo prosta w obserwacji, nawet gołym okiem można przez lornetkę oglądać. Ale Koman, widziałem, że też tutaj propozycję miałeś na oglądanie czegoś. Zaraz zobaczymy. Spróbuj zainstalować program APT. Kojarzę tą nazwę. Sobie utrwalę, pewnie sprawdzę. Tutaj mamy uzupełnienie do tematu gwiazdowego i kolorów. Idealna pogoda. Fajnie. Więcej słońca niż chmur. Dobrze, przenieśmy się na Oriona, bo takie wskazanie było z waszej strony. Orion to M42 oczywiście i lecimy. Na Stellarium tylko sprawdzam, w którym miejscu jest Orion pod względem obserwacyjnym. No już niziutko, 20 stopni. Wiecie, z perspektywy miasta to nie są dobre warunki. Ale jest Orion. I tak gołym okiem jest widoczna. Dokładnie gdybym miał teraz lornetkę i spojrzał w kierunku Oriona, to coś takiego bym zobaczył. Najłatwiejsza mgławica do obserwowania. Jako że dzisiaj była, to dosłownie tylko 2 minutki na nią poświęcimy. Zbierzmy sobie trochę materiału. Zacznijmy od 8 sekund. Ją pewnie łatwo prześwietlić. Pewnie nawet za pierwszym razem prześwietlę. No, oczywiście, przepraszam. Jeszcze jedna klatka. I jeszcze jedna. I powinno być już lepiej. Dobra, można jeszcze mocniej, a ją prześwietlić. Czy ta mgławica będzie przez jakiś czas widoczna? No coraz krócej. To jest mgławica, którą tak naprawdę od późnej jesieni przez całą zimę sobie możemy oglądać. Teraz to już są ostatki. Ona jest coraz niżej na niebie. Z każdym dniem będzie coraz niżej, coraz bardziej na zachód. Ku zachodowi będzie się kierowała. Dobra, nie. Tak nie robimy, bo tutaj za bardzo prześwietliłem. Dobra. Ok. Mamy 40 sekund zebrane. Niech zbierze się jeszcze z minutka, 2. Na powiększeniu tak to wygląda. No, powiem wam, że za pierwszym razem ponad godzinę temu, to były chyba 2 godziny temu, zdecydowanie lepiej się prezentowała. Jednak była kilkanaście stopni wyżej ponad horyzontem. To jest problem tego, że ona już nam też schodzi nisko i nie będzie ładnie się prezentowała na zdjęciach. Już jest, tak jak ja zerkam sobie teraz za okno w tej chwili, ona jest nieco powyżej poziomu bloków, które mam w okolicy, ale widzę, że i tak się, zwłaszcza widzom na TikToku, podoba. M31 w Andromedzie. Najłatwiejsza. Z galaktyk, bo to galaktyka, tak. To galaktyka, teraz mamy mgławicę. To tak, to galaktyka w Andromedzie jest łatwa. Cześć, Fado. Fajnie widać, super, ale to tak widać na żywo. No to
no prawie na żywo, no to są klatki, tak? Każda klatka ma po kilkanaście sekund. Na żywo widać delikatnie inaczej, no trochę bardziej niż delikatnie, ale to potem ci pokażę. W tej chwili patrzymy w Oriona. Orion jest na zachodzie nieba w tej chwili, na południowym zachodzie, pomiędzy. Zobaczcie, tutaj macie stellarium włączone i tak wygląda Orion. Jeszcze tylko zerknę, czy chmury proszę Państwa, już wiem, dlaczego tak może być, że mam trochę rozmazany ten obraz, nie jestem zadowolony. Ja tu z Poznania nadaję, nad Poznaniem wydaje mi się, że chmury mamy. Ja Was przeproszę, muszę do okna podejść, zobaczyć, jak się sytuacja tam ma z chmurami. No dobra, na południu jeszcze nie, ale północne niebo już powoli robi się mgliste, więc to może być problem. Ale nie, ewidentnie tutaj na południu też widzę przemglenia. Zobaczcie, jaki ten obraz jest zanieczyszczony chmurami. Plejady. Zobaczę, czy ktoś jeszcze wcześniej czegoś nie miał. Więcej satelitów. Franek jest